Bum, 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 bum. Ram, param, pam, pam. Moi drodzy, to jest chyba 5. próba, jak próbujemy to właśnie zacząć nagrywać. Dlaczego, to się dowiecie pewnie z części blopersowej. Ale uwaga, o czym chcemy dzisiaj rozmawiać, przynajmniej o 3 tematach. Po pierwsze, skomentujemy to, o czym Wy już na pewno wiecie, a my jeszcze nie wiemy, czyli sytuacja na jaki temat? ETF-y na ETH. Albo ETF-y na ETH, tak. Na Ethereum, Ethereumowe, tak. Etheriowe. To jest niezwykle ciekawy temat, dużo plotek, dużo szumu informacyjnego. Prawie 30% zysku na Ethereum w ciągu tygodnia. No właśnie, co takiego się dzieje, o tym zaraz porozmawiamy, ale wrócimy również do konferencji NBX dla tych, którzy nie byli i powiemy, o czym tam rozmawialiśmy. A rozmawialiśmy o 2 takich bardzo szerokich tematach. Jeden temat światopoglądowy, a drugi techniczny, dotyczący cykli. Pewnie pomyślicie sobie, oni ciągle o tych cyklach gadają, ale hola, pokażemy trochę ciekawostek, a przynajmniej część z nich ujawnimy. Ale zacznijmy od tego, Kamil, kiedy według Ciebie, nagrywamy ten materiał w czwartek, miały być ujawnione informacje przez SEC o tym, czy da zgodę, czy nie da zgody na powołanie funduszy, które mogłyby emitować swoje jednostki w oparciu o Ethereum. No, miała się pojawić informacja wczoraj. Tak. Mamy dzisiaj czwartek, wczoraj była środa, żeby było jasne. No i nie pojawiła się informacja. Myślę, że może to wynikać z tego, że SEC poprosił o uzupełnienie wniosku przez jednego z wnioskodawców. No, ten wniosek został bardzo szybko uzupełniony, ale podejrzewam, że jakaś procedura jeszcze sprawdzenia tego, przeanalizowania tej odpowiedzi musiała nastąpić. Także podejrzewam, że ta obsuwa może wynikać właśnie z tego. No właśnie, bo tutaj zwróćmy uwagę, czy uzupełnimy te nasze wypowiedzi tym, że przed chwilą przejrzeliśmy newsy i polskojęzyczne i anglojęzyczne, no i wszyscy piszą, że zaraz ma być to ogłoszenie. Wtedy, kiedy przygotowywaliśmy się do kwadransa z Kangą ostatniego, to był wtorek rano, no to wszystkie media mówiły, że do środy jest ten ostateczny termin. Tutaj doskwiera trochę nam to, że nie znamy amerykańskich przepisów i amerykańskiego prawa. Właściwie wszystkie te informacje, które tutaj podajemy, to są informacje przetworzone gdzieś tam od innych influencerów albo z innych mediów, czy tam źródeł. To opóźnienie, o którym mówimy, wynika właśnie z tego, o czym powiedziałeś, że SEC poprosił o dodatkowe dokumenty i właściwie chyba pierwszy tą informację pochwycił Bloomberg, który powiedział, analityk Bloomberga, który powiedział, że fakt, że SEC poprosił teraz o dostarczenie jeszcze jakichś wyjaśnień czy uzupełnienia pewnych procedur, bardzo mocno może wskazywać na to, że jednak ta opinia będzie pozytywna. Tak. I pamiętasz, ile procent dawano na... 25% dawano szans na to, że się pojawią te ETF-y, a po tym właśnie analityk Bloomberga podniósł swoje rokowania co do tego do 75%. Tak, no i efekt tego był taki, że widzieliśmy po prostu wystrzał na wykresie Ethereum, które przez ostatnie kilka tygodni, a nawet kilkanaście tygodni po prostu szło bokiem, trendem bocznym. No i tu jednego dnia 18%. Z poniedziałku na wtorek. Tak. Poniedziałkowy wieczór to było taki właśnie, no nikt nie wiedział, o co chodzi za bardzo, no jak się zaczęli wszyscy przyglądać, no to chodziło właśnie o tego analityka Bloomberga. Myślę, że to od niego się zaczęła ta lawina. No i trzeba też powiedzieć, że ta sytuacja na Ethereum pociągnęła prawie wszystkie pozostałe kryptowaluty. Ja tam śledzę sobie kilka takich swoich, te, które ja w tej chwili w tej grze obstawiam. Taką kryptowalutą, czy właściwie tokenem, a nie kryptowalutą jest Chainlink. Tak. I co ciekawe, on też szedł takim bokiem, nie dawał przez ostatnie kilka tygodni żadnych takich sygnałów i oczywiście stosuje strategię DCA, ale taki Chainlink również został pociągnięty przez tą wiadomość. To jest... Myślę, że to może wynikać też z tego, że niektóre pary są notowane do Ethereum, bo to się dzieje z Bitcoinem i parami do Bitcoina. Jeżeli Bitcoin idzie do góry, no to on ciągnie tą wartość wszystkich innych projektów, bo większość projektów jest notowane do Bitcoina. No i mamy więcej par notowanych do Ethereum, Chainlink na przykład też. Tak. No to w tym momencie, jak cena idzie Ethereum do góry, a wartości w orderbookach zostają takie same, czyli de facto cena w dolarach musi pójść do góry. Wiesz co, powinno tak być i tak pewnie moglibyśmy to przyjąć, gdyby na rynku nie było arbitrażystów. Ale oni żyją z tego, że jak mamy 2 rynki, jeden notowany do Ethereum, a drugi do USDT, no to od razu arbitrażujesz, bo nagle okazuje się, że na jednym rynku ten walor jest więcej warty niż na drugim. Tak, ale slippage zawsze masz taki, który, wiesz, no taką różnicę między tym, co arbitrażysta wykorzysta w danym momencie, a do czasu, kiedy kurs się stabilizuje. No, natomiast my cały czas widzimy, że ten trend wzrostowy pozostał. Tak. Więc napiszcie może w komentarzu, dlaczego, jak myślicie, co takiego wydarzyło się na rynku. Ja po prostu myślę, że pojawiły się nagle pozytywne nastroje, pozytywny sentyment. No bo właśnie, co by to oznaczało? Mówimy jako nieprawnicy, ale co by to oznaczało, gdyby te ETF-y w oparciu o Ethereum zostały zaakceptowane? Tutaj jeszcze jedno pytanie, które należy zadać.
czy to będzie tak jak w przypadku ETF-a opartego o Bitcoina, że SEC jednego dnia wydał zgodę dla wszystkich Tak ma funduszy. być. Tak, ma wydać To jest zgodę. prognoza, w sensie Prognoza, nie tak, jesteśmy tak. pewni. No, ale takie jest założenie, że jak wydadzą zgodę albo nie wyrażą zgody, no to od razu dla wszystkich hurtowo. No i jeżeli to się nie pojawi w ciągu dzisiejszego dnia, no to najbliższy termin, kiedy to mogą rozwiązać, to jest grudzień. Jeżeli dzisiaj będzie odmowa. Tak, jeżeli będzie odmowa. E, No a też myślę, że cena już uwzględniała to jakby nie danie zgody, tak? No bo wszyscy nastawiali się, że jednak nie będzie tego no, ETF-a i w cenie mieliśmy to zdyskontowane już właśnie to, że nie ale będzie. ja myślę, że to było, że cena uwzględniała to do poniedziałku. Tak, A to to, co się wydarzyło zdecydowanie, tak. od poniedziałku do Tak. dzisiaj, no to jest jakby wyrażenie nadziei, że jednak ta zgoda zostanie przyznana. Powiedzmy o innej konsekwencji niż tylko to, że nagle miliardy dolarów będą ładowane w Ethereum i prawdopodobnie będziemy świadkami już nawet, ja myślę, że to nie będzie konkurencja pomiędzy ETF-em bitcoinowym i Ethereum, że tutaj dojdzie do synergii. To w ogóle będzie bardzo ciekawe, że te dwa ETF-y, czy te dwie przestrzenie będą się wspierać. Ale ja myślę również o tym aspekcie, o którym mówimy również od kilku tygodni, albo właściwie od kilku miesięcy. Mówimy nie tylko my, ale właściwie cały świat analizy kryptowalutowej, tej fundamentalnej. Chodzi o spór, czym tak naprawdę jest Ethereum. Czy Zdecydowanie. jest papierem wartościowym, czy jest jednak commodity, czyli rzeczą, Towarem. czy jakimś tam prawem. No i moje rozumienie tej sytuacji, ale Ty również napiszcie w komentarzach, jak Wy to rozumiecie, jest takie, że jeżeli SEC wyda tę zgodę na tego ETF-a, to tym samym zamknie sobie drogę do tego, żeby dochodzić i udowadniać, że Ethereum jest papierem wartościowym, Tak. bo inaczej, gdyby był Nie papierem mógłby wartościowym, być- to nie byłoby sensu. Tak, tworzenie ETF-u na to. Tak. No właśnie. No i tutaj jest też skomplikowana sytuacja w samym SEC-u co do tej decyzji, bo wiem, że tam już nie pamiętam nazwisk dokładnie, no ale są pięcioosobowa komisja jest, która wydaje tą zgodę. Tak. Dwie osoby są totalnie przeciwko kryptowalutom, dwie są Za. pozytywnie nastawione do kryptowalut, może nie są za, ale są pozytywnie nastawione. I tutaj języczkiem uwagi jest nasz ukochany Gary Gensler, który, no myślę, że jego nie można tutaj określić jako fana kryptowalut. No ale z drugiej strony myślę, że te ETF-y na Bitcoinie pokazały, że ludzie chcą inwestować w kryptowaluty jako instytucje, jako spółki, które są regulowane. No i Gary Gensler musi wiedzieć, co będzie robił, jak skończy się jego kariera w SEC-u. Czy będzie chciał być zatrudniony przez fundusze? Wtedy musi się zgodzić. Czy też będzie jednak chciał się zacząć bawić w politykę? Wtedy raczej się powinien nie nie zgodzić. zgodzić. Tak. Tutaj właśnie zobaczymy też poprzez tą decyzję, jakie Gary Gensler ma plany. To się naprawdę okaże. No więc no czekamy. Wy już wiecie, wy, którzy oglądacie w sobotę wieczorem, my też będziemy wiedzieć. Będziemy świętować. Kiedy mówię o świętowaniu, no to jeszcze raz tylko chcę przypomnieć, że jakby też będę świętował ze względu na to, że w krótkim terminie, nawet średnim, przyniesie to duże korzyści dla rynku kryptowalut, ale nie chcę ukrywać swojej ideologicznej wrogości co do ETF-ów, bo ostatecznie jest to według mnie część większego planu. Kiedy mówię planu, to znaczy, że tutaj jacyś ludzie, nie wiem, u góry się spotkali, to zaplanowali. Może to nie jest plan, ale jest to proces, który zmierza do tego, żeby zwykłych, szarych obywateli odciąć od prawdziwych kryptowalut i żeby pozwolić im kupować po prostu ekspozycję na te kryptowaluty, ale no, myślę, że będziemy świadkami za naszego życia, być może nawet za tego dziesięciolecia, kiedy rządy, legislatorzy będą nam zabraniać kupować bezpośrednio na blockchainie. Chyba, że w banku. Nadal nie kupujesz na blockchainie. No tak, Bank będzie sprzedawał Ci jednostki właśnie ETF-owe lub coś quasi podobnego Tak. właśnie przez te ruchy. Także w krótkim terminie oczywiście się cieszę, w długim nie, ale taka jest natura człowieka. A jak uważasz, że tak Cię zapytam, no bo tutaj będziemy mieli teraz równoległe te ETF-y tylko na dwóch kryptowalutach do tej pory, czyli bitcoinowy i ETH, jeżeli wydadzą zgodę oczywiście. Na którym myślisz, że będzie większy popyt? Bo to jest też ciekawe, że z jednej strony my traktujemy Bitcoina, już ten ETF na Bitcoinie pokazał tu siłę w sumie, że ludzie chcą inwestować w tego Bitcoina instytucje, ale Bitcoin nie ma żadnych zastosowań. No, musimy patrzeć na to realnie, oprócz transferu pieniędzy i wartości i utrzymywania tej Ale wartości. jakie Tak? zastosowanie ma złoto? Ale mówimy teraz w porównaniu do Ethereum.
Jakie zastosowanie ma złoto? Ciągle pytam. Złoto, czyli aktywo, które ma Złoto największą ma, kapitalizację. złoto ma zastosowanie takie, że jest używane w przemyśle. Ale to, że ma największą kapitalizację na świecie, nie wynika z wartości przemysłowej. No oprócz tego złoto, żyjemy w niebezpiecznych czasach. Nie wiadomo, co się wydarzy niedługo, bo różnie sytuacja może geopolityczna się uformować, a też niektórzy mówią, że to będzie następna wojna, będzie ostatnią wojną i później będziemy kijkami się No, uderzać, tak? Wiesz, No oczywiście. nie, No, mówię tak bardzo, bardzo niektórzy mówią, że nie szeroko będzie wojny. wychodzi. Tak. no. No i tutaj w takiej sytuacji, kiedy nie będzie prądu, nie będzie niczego, jak to mówi klasyk z Białegostoku, no to wtedy zostaje ci złoto do tego, żebyś mógł się z kimś rozliczyć, tak? No myślę, że tak głęboko w naszej jakiejś tam podświadomości takiego niebezpieczeństwa, którego możemy doświadczyć, złoto tutaj będzie Więc dużo bardziej zmierzam do przydatne. tego, że ten eksperyment, że złoto ma największą kapitalizację z instrumentów finansowych na świecie i to tak, że pomiędzy pierwszym a drugim miejscem jest po prostu gigantyczna przepaść, wskazuje na to, że największą wartością w instrumentach finansowych, które doceniamy, jest zdolność do wymiany i do rozliczeń, a nie to, że ta jednostka, ta akcja czy obligacja reprezentuje jakiś konkretny biznes. I teraz wyobraźmy sobie jednak, że faktycznie przychodzi jakaś, nie wiem, zagłada nuklearna i no, oczywiście zakładam, że będzie działał gdzieś tam prąd, w końcu internet, ale wtedy nikt nie będzie myślał o zdecentralizowanych aplikacjach. Nikt nie będzie myślał o robieniu smart kontraktów, tylko przy życiu, więc w tym znaczeniu W ten Bitcoin sposób, tak. ma większe znaczenie. I nie chciałbym się tutaj zakładać, bo zadałeś mi to pytanie i zacząłem się zastanawiać, ale przez te 60 sekund, jak mogłem pomyśleć, to myślę, że Bitcoin będzie tutaj wiodącym jednak ETF-em. Właśnie dlatego. Natomiast głowy obciąć sobie nie daję. Być może za 2 odcinki już będę miał bardziej spetryfikowaną opinię. Przejdźmy proszę do tego, co się działo na NBX-ie. Bardzo fajna impreza. Wszyscy ci, którzy oglądacie nas na YouTubie, zachęcamy do tego, żeby pojawiać się na konferencjach. Staramy się żywo uczestniczyć i w tych konferencjach krajowych i zagranicznych. Zresztą jutro rano lecimy do Doncaster, żeby również przedstawić czy pokazać siłę Kangi. Ale to wydarzenie na NBX-ie, czy ten NBX był szczególny z wielu powodów, a jednym z nich było to, że wielokrotnie, bo w tej chwili chyba szybko naliczyłem 5 naszych wystąpień. 2 moje na scenie, o których będziemy chcieli rozmawiać, udział w panelu z przedstawicielami innych giełd kryptowalutowych w Polsce, Kanga University. Quiz University, tak? Tak. A no i przyznanie nagrody. To też było Przyznanie wyjście na nagrody, scenę. tak. Wyjście na scenę, było wyjście na scenę, tak. tak. No to porozmawiajmy właśnie o tych sprawach, o których miałem okazję mówić. Zacznijmy może od tego lekkiego pierwszego speechu. Wiecie o tym, że ja bardzo lubię mówić o sprawach światopoglądowych, więc pierwsze wystąpienie miało miejsce pierwszego dnia konferencji. Ja i Maciej Tomczyk z kryptoekipy, klasycznie zresztą, zostaliśmy wystawieni na końcu. Różnie to można interpretować. Tytuł tej pierwszej prelekcji to brzmiał Bohaterowie naszych czasów. No właśnie, Sławku. I kto jest bohaterem naszych czasów? No, zanim to ujawnię, to chciałbym się cofnąć do 200 odcinka Kwadransa z Kangą. Co takiego, Kamil, sprawiło, że my zdecydowaliśmy się wybrać Budapeszt? No bo to jest jedyne miejsce na świecie, w którym upamiętniona jest dla nas, myślę, bardzo ważna postać ze świata. W ogóle całkowicie ważna postać, jako ogólnie, nie tylko świata kryptowalut, no Satoshi Nakamoto. Znaczy, Tak. postać to nawet nie mówię, że osoba, bo dalej nie wiemy i nikt nie ma pewności, kim był Satoshi Nakamoto, czy to była jedna, czy grupa osób. No w każdym razie upamiętnienie postaci Satoshiego Nakamoto jest jako jedyne w tym momencie na świecie właśnie w Budapeszcie i tam nagrywaliśmy 200 odcinek właśnie z tego względu, żeby upamiętnić tą chwilę też będąc tam. Tutaj taka dygresja, ciekawostka. Powiedzieliśmy wówczas, że chcielibyśmy, aby w Gdańsku powstały 2 postumenty. Jeden dedykowany kryptowalutom jako takim, a drugi właśnie Satoshiemu Nakamoto. I bez naszej jakiejkolwiek ingerencji lokalne trójmiejskie media o tym napisały. Co Nie było tylko dla nas- trójmiejskie, kilka też ogólnopolskich. No tak, bez naszego działania, także było nam szalenie miło, że dziennikarze z tych mediów, powiedzmy niekryptowalutowych, śledzą to, co gdzieś tam mówimy. No i co ciekawe, że ten pomnik ma taką fajną cechę. Tak, Tam nie ma twarzy. Tam Znaczy- jest lustro. właśnie, Znaczy, ta twarz jest lustrem, tak? Odbija postać osoby, która się do niego zbliża. No i to w sumie też daje do myślenia. jaki Znaczy, to było przekaz dla jest. mnie inspiracją. To znaczy, jeżeli dobrze pamiętam, ten pomnik powstał w 2022 roku albo 2021, któreś z tych dat. I właśnie jak czytałem o tym, to było napisane, że
że jest to, że twarz jest lustrem. To znaczy, jak podchodzisz do tego, nie widzisz, że to jest lustrem, jak stoisz z dala od tego pomnika, zbliżasz się i nagle widzisz swoje odbicie. Tak. I to silnie mi się kojarzy z grudniem bodajże 2006 roku, kiedy Time ogłasza Człowieka Roku. Mieliśmy wielu ludzi roku, mieliśmy papieży, przywódców amerykańskich, najróżniejszych dyktatorów, tak. No, tak jak z pokojową nagrodą Nobla, Yasser Arafat, tak, też dostał pokojową nagrodę Nobla. Pamiętam a propos pokojowej nagrody Nobla, jak Barack Obama ją dostał i on sam nie wiedział, dlaczego ją dostał. Wyraźnie był zdziwiony. Myślę, że wszyscy nie wiedzieli dlaczego. Tak, no ale jak dają, to biorę, no nie? Stara zasada. No, ale to pamiętam, że wtedy w 2006 roku, kiedy Time przyznał tę nagrodę całej internetowej społeczności. To było tak, że jak się kupowało, zresztą pokazywałem okładkę właśnie, zresztą może ta okładka się gdzieś tutaj pojawi. Tak, bardzo fajna okładka. Tak. Tam było pytanie, kto jest człowiekiem roku, tym kimś jesteś ty, odpowiadał Time, bo to jak zaczęła funkcjonować już wtedy społeczność internetowa, to po prostu zaskoczyło wszystkich, że ta społeczność ma swoje prawa, jest póki co wtedy jeszcze była nieregulowana i naprawdę wymiana informacji zaskakiwała wszystkich. No miała swój głos przede wszystkim, bo w odróżnieniu do tradycyjnych mediów, które tylko konsumujemy te informacje Tak. i nie mamy jak zwrócić się, no to w social mediach czy w nowoczesnej formie komunikacji właśnie medialnej, tu jest dyskusja, tu każdy widz ma swój głos, może wyrazić swoją opinię. Tak. Co oczywiście jest podłożem tego, że powstaje coś takiego jak postprawda, czyli nie jesteśmy w stanie czasami zweryfikować, czy coś jest prawdą, czy nie, ale to jest temat na oddzielną audycję. Natomiast zacząłem się zastanawiać, co takiego stało właśnie za projektem pomnika Satoshiego Nakamoto, gdzie ten projektant, to nie pamiętam jego nazwiska, ale to był jakiś węgierski rzeźbiarz, po prostu zdecydował się właśnie zrobić z twarzy Satoshiego lustra. I zacząłem myśleć o tym, że wszystkie wielkie idee, które znamy, i te przemysłowe, i te naukowe, no ale generalnie idee, które zostały zamienione w jakąś technologię albo w jakieś procesy, które zmieniają świat, one powstały w jednym z dwóch ośrodków. Makroośrodków, bo oczywiście moglibyśmy te ośrodki dzielić na mniejsze. Pierwszy ośrodek to jest ośrodek naukowy. To znaczy te wszystkie, nie wiem, internet, prawa dynamiki Newtona pokazywałem, zresztą właśnie Newtona, pokazywałem Einsteina, pokazywałem tam jeszcze, kogoś pokazywałem tych odkrywców DNA, to znaczy już widzieliśmy, że istnieje DNA, ale w latach 50. dopiero zrozumieliśmy, jaki jest kształt DNA, że to jest taka Heloiza, czy jakoś tak, no właśnie. No to jakby to są ludzie, którzy działali w świecie nauki i to właśnie świat akademicki zrodził jakby te idee, z których my dzisiaj korzystamy. A drugim ośrodkiem, który również jest bardzo silną determinantą do tego, żeby powstawać, produkować czy tworzyć nowe rozwiązania, jest po prostu przemysł jako taki. Przemysł, gdzie każdy szuka przewagi konkurencyjnej i tą przewagę w pewnym momencie, wiadomo, że jakby jak szukamy przewagi, to na początku jedną z metod jest szukanie przewagi cenowej, przewagi organizacyjnej. Powtarzam to, bo skończyłem studia zarządzania, ale w pewnym momencie dochodzimy do ściany i wiemy o tym, że najlepszą przewagą, jaką możemy zdobyć, to jest przewaga oparta o jakość, a to bardzo często związane jest z tym, że przeskakujemy w rozwiązaniach technologicznych. Tak. No i przemysł zaczyna właśnie stymulować nowe odkrycia. No, czekamy na ten moment, aż w końcu szczepionka na raka zostanie odkryta. Znowuż pomijam dyskusję, czy ona już jest odkryta, czy nie, bo niektórzy mówią, że jest, że się nie opłaca, żeby ją sprzedawać, ale to przemysł to stymuluje, nierzadko w porozumieniu ze światem nauki, a być może nawet zawsze, ale jakby czasami ta koncentracja czy motywacja jest bardziej po stronie świata akademickiego, czyli po stronie akademii, a czasami po stronie biznesu. Bitcoin według mnie jest jedyną ideą o charakterze przemysłowym, ekonomicznym, światopoglądowym, filozoficznym, który nie wyłonił się z żadnego z tych dwóch ośrodków. No niejako ze świata finansowego w odpowiedzi na kryzys finansowy w 2008 roku. Tak, być może jest to uderzenie w ten świat, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że przez pierwsze lata, kiedy Bitcoin funkcjonował, ani przemysł, ani świat nauki nie był nim zainteresowany.
No wręcz odrzucali go nawet. W momencie, kiedy on zaczął nabierać już jakiegoś rozpędu i ta mąka zaczynała powoli zamieniać się w chleb, no, nastąpił atak z tych dwóch ośrodków. No bo to jest zresztą zrozumiałe z tym, co kiedyś Gandhi powiedział, że na początku tam będą cię nie widzieć, później będą się z ciebie śmiać, potem i tak dalej, i tak dalej. Tam były cztery kroki, więc Bitcoin niewątpliwie przeszedł tę drogę. I dla mnie to mnie zaczęło zastanawiać, czy mamy jeszcze jakieś inne idee, które dzisiaj sprawiają, że świat jest inny, które zrodziły się właśnie poza tymi dwoma ośrodkami. Oczywiście jesteśmy trochę nieprecyzyjni, no bo podejrzewamy jednak, że Satoshi Nakamoto musiał mieć duże doświadczenie z kryptografią, gdzieś tam... No i ze świata finansów też. Tak, natomiast jeszcze raz, ponieważ nie znamy jego tożsamości, ponieważ on nie reprezentował żadnego z tych światów, no to jest to właśnie idea, do której na początku nikt za bardzo nie mógł się przyznać. I teraz to oznacza, że to, że my dzisiaj możemy korzystać z Bitcoina i się nim cieszyć, jest po prostu owocem tego, że pewna grupa na początku freaków, ludzi, którzy, nie wiem, poświęcali swój czas, żeby kopać te głupie Bitcoiny, żeby ewangelizować innych, czy tam uprawiać apologię Bitcoina przy wigilijnym stole, grupa ludzi, która zaczęła tak, no nie wiem, jak ziarka gorczycy, to ewangeliczna akurat przypowiedź, zaczęła po prostu rosnąć, to dzięki tym ludziom dzisiaj możemy korzystać z owoców tego wszystkiego, ale ostatecznie nadal ten świat ciągle jest jeszcze wyśmiewany, chociaż już nie do końca, no bo pojawiły się ETF-y, więc doszedłem do wniosku, że bohaterami naszych czasów jesteśmy my sami. Kiedy mówię my sami, to nie ma na myśli Kangi, tylko wszyscy my, którzy po prostu Uwierzyli w kryptowalutę. Tak, ciągle próbujemy w kwadratową dziurkę włożyć okrągły kołek. Tutaj to był cytat, no właśnie, z jakiej reklamy? Myślę, że część z Was może to rozpoznało. No więc jakby zakończyłem tą swoją prelekcję, że bohaterami naszych czasów właśnie jesteśmy my i w tym względzie rozumiem, co kryło się za ideą rzeźbiarza, który zaprojektował pomnik Satoshiego Nakamoto. Kiedy podchodzisz do tego pomnika, to widzisz siebie, bo to dzięki Tobie kryptowaluty istnieją. Nie dzięki Satoshiemu. Satoshi zapoczątkował pewien ruch, ale gdyby zabrakło tej wielkiej, głupiej społeczności, mówię głupiej, bo to, ja pamiętam, jak zaczynałem, kiedyś opowiadałem komuś o Bitcoinie, to ktoś się pukał palcem po głowie. Zresztą Kamil też... Jak tam Twoje Bitcoiny? Tak. No właśnie, to było pytanie, jak to Twoje Bitcoiny, no nie? Albo po ile KNG, ale to jest znowu no, gdyby nie ta społeczność, to byśmy dzisiaj tego wszystkiego nie widzieli. I na tej prezentacji, teraz sięgam po swojego laptopa, żeby odpalić jeszcze właśnie slajdy, zacytowałem kilku wielkich tutaj ludzi, którzy wypowiadali się na temat kryptowalut. Pozwól, że zacytuję dwóch z nich. Jamie Dimon, czyli prezes JP Morgan. Znamy jego wypowiedzi, ale po prostu dla porządku, tak. Obowiązek kronikarski, przytaczam teraz te wypowiedzi. Bitcoin to oszustwo, jest gorszy niż tulipany, to się źle skończy, ktoś zostanie zabity. A Warren Buffett powiedział, Bitcoin to prawdopodobnie trutka na szczury do kwadratu. Więc to jest ciekawe. Te dwa wielkie umysły, tak byśmy powiedzieli, reprezentanci tradycyjnych finansów nie rozpoznali króla. Natomiast bardzo mi się podobała wypowiedź Adama Glapińskiego. Naszego Jaszczębia. Tak, prezes Narodowego Banku Polskiego, który powiedział, Bitcoin to schemat Ponziego. To coś, co nie jest ani stabilnym pieniądzem, ani wartościową inwestycją. I o ile uważam, że miał prawo powiedzieć, że Bitcoin nie jest ani stabilnym pieniądzem, ani wartościową inwestycją, miał prawo, bo to jest wyraz pewnej subiektywnej opinii. Tak. I tutaj o to, tak byśmy go pewnie cytowali, ale uważam, że powiedzenie, że to jest schemat Ponziego, to jest po prostu niezrozumienie tematu, albo niezgłębienie tematu, no bo każdy, kto wie, jak działa schemat Ponziego, wie, jak działa Bitcoin, wie, że to są zupełnie różne systemy, w żaden sposób niepowiązane. Także możemy sobie pogratulować. Teraz zwracam się do każdej osoby, która ogląda ten materiał. Jesteśmy reprezentantami innego świata, early adapters, jak to się mówi, i to dzięki takim ludziom jak Ty, ten świat faktycznie staje się lepszy. Ale rzeczywiście, bo jak spojrzeć na Bitcoina właśnie z takiej perspektywy dalszej, no to jest stworzone przez ludzi rebeliantów, tak. Dla rebeliantów i nikt tego nie utrzymuje i my to sami stworzyliśmy i sami to prowadzimy w sumie, tak? Bo tak. to
bez nas, czy bez społeczności, która jest związana z kryptowalutami, wierzy w kryptowaluty, to nie miałoby sensu. Nikt by tego nie utrzymał. Tak. Oczywiście, jeszcze raz, nie ma żadnej firmy, która zarządza Bitcoinem. Tak. Żadnej organizacji, żadnej fundacji. Mamy fundację Ethereum, ale to jest też trochę inna fundacja niż Tak, taka. ze względów prawnych tak. podejrzewam. Tak. E, A zatem zachęcamy do tego, żeby odwiedzić Budapeszt, żeby pójść, tylko nie stawiajcie świeczki przy tym pomniku, tylko po prostu raczej nie. zróbcie sobie zdjęcie. No właśnie szkoda, że ten pomnik jest dość daleko od centrum, nie jest w jakimś eksponowanym miejscu, no ale myślę, że nasze pomniki, bo myślę, że będziemy zmierzać do tego, żeby się pojawiły i będą w miejscach, gdzie będą dostępne dla każdego i w bardziej eksponowanych. Mamy pierwsze spotkania z radnymi już ustawione, także trzymajcie kciuki i zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że możemy przejść do drugiej prezentacji, którą prowadzimy ja i Łukasz Wydra. Tak, no tutaj ten temat jest bardzo ciekawy. No, Jest bardzo ciekawy. bardzo ciekawy i trochę intrygujący i nawet wprowadzający pewien niepokój. Ja bym powiedział, że właśnie wprowadza pokój. We mnie taki niepokój, bo jeżeli ja wiem, że coś jest tak cykliczne, tak dokładnie i powtarza się mimo tak wielu zmiennych w koło, to jest trochę niepokojące. Powtórzymy coś, co mówiliśmy wcześniej na jednym z kwadransów a propos cykliczności, tylko teraz właśnie to zgłębimy, ale zaczniemy od pewnej historii. Historii tego, jak został odkryty Neptun. Nie ten Neptun, który jest odpowiednikiem Posejdona, czyli W Gdańsku na Starówce. Tak. Planeta. Tylko chodzi o planetę. To jest planeta, która nie została odkryta w ten sposób, że astronomowie obserwowali niebo i nagle zobaczyli jakieś ciało niebieskie. Tak, zostały odkryte wszystkie pozostałe planety naszego Układu Słonecznego, ale Neptun jest wyjątkiem. Neptun i księżyce Neptuna. Nie jestem pewny, czy wszystkie, ale na pewno pierwsze księżyce Neptuna zostały odkryte w drodze wyliczeń. Po prostu wzięto kartkę papieru i ołówek i zaczęto liczyć, gdzie może znajdować się taka planeta. Kamil zna już tą historię. Tak. Ona się zaczyna tak naprawdę w czasach Isaaca Newtona. Isaac Newton, który po 20 chyba paru latach, też chciałbym kiedyś o tym pogadać, jak to jest, że my czasami wątpimy w coś, jak nam przez tydzień coś nie wychodzi. Chłop 20 parę lat patrzył, jak te jabłka spadają na ziemię i dopiero wtedy zaczął coś... Przeskoczyło. Więc nie poddawaj się. No tak samo jak Thomas Edison, chyba też o tym mówiliśmy, on zrobił ponad 1000 prób, eksperymentów, jak ma działać żarówka. Tak, co ma być żarnikiem w żarówce, jaki ma być gaz w środku. Skład tego gazu i tak dalej. I to mu wszystko nie wychodziło i pewnego dnia jakiś tam dziennikarz się go zapytał, słuchaj, nie tracisz już w ogóle siły? I on mówi, jak mam tracić siłę, skoro ja jestem już o 1000 prób bliżej do mojego sukcesu. I wiele osób wie, ale na przykład nazwa WD-40, popularnego płynu, powstała z tego, że to była 40 próba stworzenia tego preparatu. O wow. I to się nazywa Water Displacement 40, czyli 40 próba stworzenia preparatu do odseparowywania wody. Niesamowite. Taka ciekawostka. W nawiązaniu do tego, co powiedziałeś. No, bardzo też ciekawe i inspirujące. Zatem Isaac Newton opisał zasady ruchu, grawitacji, ale w ogóle zasady dynamiki Newtona, tak o tym mówimy. No i teraz jakby te zasady były wykorzystane do tego, żeby opisać ruch planet w naszym Układzie Słonecznym. Wiemy, że planety poruszają się po elipsie. Zresztą ostatnio rozmawiałem, nasz operator był świadkiem tej rozmowy z takim naukowcem, który powiedział, że tam dochodzi do połączenia 3 różnych ruchów. No ale generalnie jest to ruch, który da się przewidzieć właśnie za pomocą obliczeń matematyczno-fizycznych. Ale była jedna planeta, która nie wpisywała się w ten kanon. To jest twoja ulubiona planeta. Tak, Uran. Uran, tak. Uran. Dlaczego to jest ulubiona planeta Kamila? Zapytajcie go na konferencji. Albo jak będziemy w Anglii. Tak. Okazało się, że ta planeta po prostu właśnie ruszała się po trochę innym torze i zaczęto się zastanawiać, jak to jest możliwe, że tak ten tor wygląda. I nagle ktoś wpadł na pomysł i powiedział, hej, jeżeli ten ruch jest inny niż przewidywaliśmy, to oznacza, że gdzieś tam w okolicy Uranu musi być inna planeta. Tak. I policzono, nie widząc jeszcze gdzie, policzono, gdzie ona powinna być, tak żeby ruch się zgadzał.
niezależnie, 2 astronomów to policzyło i w dwójkę obliczyli dokładnie to samo miejsce. Możecie o tym czytać na Wikipedii. I okazało się, że jak zbliżono teleskop właśnie w tamto miejsce, to odkryto tą niewidzialną planetę, jaką był Neptun. Policzono później jeszcze, bo tam też się coś nie zgadzało, więc przewidziano, że gdzieś w Księżycu musi mieć Neptun. No i tyle. Jaki wniosek stąd wyciągamy? Mianowicie taki, że regularność, pewne prawa, cykliczność to jest jakby immanentna cecha naszej rzeczywistości. I ona występuje nie tylko w świecie fizyki. Zresztą, No w naturze występuje cały czas. no bo nie byłoby takiej dziedziny jak fizyka, gdyby nie było cykliczności. No to jest w ogóle warunkiem jakichkolwiek badań, że musi być cykliczność, ale ponieważ w naturze występuje cały czas cykliczność i występują prawa i pewne zasady, to okazuje się, że w jakiś sposób to wpływa na nas, jak również na ekonomię. A przecież ekonomia jest po prostu odzwierciedleniem decyzji 7 czy 8, ile jest miliardów? Ponad 8 miliardów. 8 miliardów ludzi na całym świecie, którzy wchodzą ze sobą w pewne określone interakcje, tak jak planety i gwiazdy, no i w ten sposób powstają nowe zasady i prawa. Trzeba je po prostu umieć odnaleźć i ujawnić. Czasami jest to bardzo ciężkie, ale jak się uda, to można próbować to przewidzieć. Oczywiście nie zawsze jest to precyzyjne i tutaj a propos też takich badań fizycznych, nie wiem czy wiesz, że jak przewidujemy tor ruchu tajfuna, to jesteśmy w stanie go przewidzieć tylko na 3 dni w przód. Dlatego, że tam dochodzi do prognozy nieliniowej, a zatem nie wiemy, jakie wartości tajfun sobie wybierze za te 2-3 dni, więc zawsze to jest tak, że jak idzie właśnie jakaś wichura przez Stany Zjednoczone, to jest prognoza oczywiście jakaś, jak ona będzie szła, ale każdego dnia ona jest aktualizowana. No dlatego też zastanawia mnie i trochę niepokoi ta cykliczność właśnie Bitcoina, o której mówimy. Bo jeżeli my nie jesteśmy w stanie przewidzieć ruchu tajfunu, który porusza się po jakimś torze, w jakimś zakresie. Tajfun nie ma jednej rzeczy, którą ma Bitcoin. I o niej zaraz powiemy. I zresztą każdy myślę, że już czuje. Bo gdyby Tajfun jednak miał tą instytucję, której tutaj wymienimy, no to być może byłoby to łatwe do przewidzenia. Natomiast pamiętaj, że... Czy rok? Nie. No dobra. No i teraz wracamy do Bitcoina. W eksperymencie, który przeprowadziliśmy, zrobiliśmy inwentaryzację 3 typów wydarzeń. Jakich, Kamil? ATH, czyli najwyższa wartość w danym okresie, ATL, czyli najniższa wartość w danym okresie i halvingi. Tak jest, data halvingu. Przy czym traktujemy wykopanie bloku genezji, czyli pierwszego bloku, jako taki halving zerowy po prostu. I teraz tutaj znowu się posłużę swoim arkuszem, żeby widzieć na bieżąco co i jak i się za dużo nie jąkać. Zrobiliśmy tak, że zapisaliśmy sobie odległości pomiędzy każdym dołkiem a górką dla każdego cyklu, czyli ATL i ATH. Później odległość, kiedy mówię o odległościach, wyrażamy ją w dniach. Cały czas szukam danych od 2010 roku, żeby znać cenę Bitcoina co godzinę. Okay. Yahoo Finance udostępnia tę informację, ale chyba od 2022 czy 2021 roku. Bo ja bym chciał w ogóle zmierzyć te odległości w godzinach pomiędzy tymi wydarzeniami. Tutaj jestem ciekaw, czy jest ta cykliczność by się jeszcze bardziej... Myślę, że to może mieć znaczenie, dlatego że przecież najsilniejszy rynek inwestycyjny to Ameryka, która wstaje tam, wiadomo, Nowy Jork, zaczyna się poranek i wtedy się zaczynają zakupy. Ale więc jeżeli ktoś z Was ma te dane, to proszę, żeby mi dał znać, chętnie je albo odkupię, albo jakoś przejmę. No, udało mi się znaleźć, można napisać prosty skrypt na tym w Pythonie i ściągnąć te dane właśnie z Yahoo Finance, bo Yahoo Finance oczywiście nie chce udostępnić ich w jednej paczce, tylko tam trzeba jakoś to dzielić, ale tylko od 2021 roku. Mniejsza z tym, wracamy. Zmierzyliśmy, jeszcze raz to powtarzam, odległość w każdym z tych cykli pomiędzy dołkiem a górką, to jest pierwsza rzecz, pomiędzy każdym halvingiem a najbliższym ATH, to jest druga rzecz, pomiędzy każdym ATH i ATL, to jest trzecia rzecz i pomiędzy halvingiem i ATL, to jest czwarta. To się tutaj ładnie wypisuje, spauzuj to, żeby nadążyć i zobacz, jakie wartości nam weszły. W tej tabelce, którą w tej chwili widzicie, gdzieś tutaj, zobaczcie, że od pewnego momentu, to znaczy przynajmniej od
2015 roku od początku mamy już widoczny pewien wzorzec, pewien pattern. Liczby są do siebie bardzo podobne. No bo oto odległość pomiędzy dołkiem a górką w 2015 roku wyniosła 1068 dni. To znaczy dołek, który zarejestrowaliśmy w 2015 roku, do górki trzeba było 1068 dni. Odległość pomiędzy dołkiem, który wystąpi w 2018 roku w grudniu, do kolejnego ATH, tego, które miało miejsce w 2021 roku w listopadzie, to jest 1061 dni. 7 dni różnicy między tymi dwoma wartościami. Tak. I teraz spójrzcie sobie na tą tabelkę, którą tutaj widzicie i zobaczcie, że dla pozostałych kolumn te wartości również są bardzo podobne. I oto nagle okazuje się, że mamy problem z tym ostatnim ATH, tym, którym nastąpiło, uwaga, 14 dnia marca 2024 roku. Bo okazuje się, że wtedy odległość od ostatniego dołka do tego ATH wynosi 479 dni zamiast tam 1000 Tak. paru. No i nagle zaczęliśmy się zastanawiać, czy to oznacza, że cykliczność w Bitcoinie została załamana. No i już to obaliliśmy, i zarówno na łonie naszego programu Czytaj No Comments, często też na kwadransie z Kangą, też w ramach naszej prelekcji, po prostu ściągnęliśmy dane na temat inflacji w Stanach Zjednoczonych i dane a propos siły, czy zmianie siły nabywczej dolara. Jest taka strona inflationtool.com, też gdzieś tutaj się na pewno pojawia link do tej strony i być może pojawi się w opisie, gdzie możemy wejść i eksperymentować, to znaczy możemy zadawać zapytania, hej, pokaż mi, jaka była inflacja pomiędzy 78 a 83 rokiem, jak spadała siła nabywcza dolara. Mało tego, jeżeli dobrze kojarzę, to na tej stronie w ogóle możemy zobaczyć, jakie elementy, w jakich obszarach gospodarki ta siła nabywcza była większa, a w jakich mniejsza. Bardzo dużo ciekawych danych. No i w toku właśnie tych badań zbadaliśmy, o ile spadła siła nabywcza od lipca 2010 roku do dzisiaj. Dlaczego od lipca 2010, a nie od stycznia 2009, czyli od wtedy, kiedy Bitcoin wystartował? No bo ciągłe dane, jakie mamy, ciągłe dane są jak gdyby dostępne od tego momentu, to znaczy wtedy doszło do płynnej wymiany giełdowej. No i cóż, okazuje się, że średnio miesięcznie siła nabywcza dolara spadała o 0,22 punkta procentowego. W tych naszych obliczeniach, które bierzemy pod uwagę, nie bierzemy średniej. To znaczy my dokładnie wiemy każdego miesiąca, o ile spadało, Tak. ale tak, żebyśmy sobie wyobrażali, jest to spadek o 0,22 punkta procentowego. I jeżeli przeliczymy na nowo, jeżeli będziemy mierzyć te wartości dla ceny, wartości Bitcoina, dla tych wydarzeń, które tutaj w tej chwili w tabeli widzicie, i zaktualizujemy je właśnie o spadek siły nabywczej, no to pojawiają nam się nowe wartości. No i okazuje się, że nie było ATH. Tak, no właśnie, to zobaczcie tutaj, spójrzcie na ekranie, okazuje się wówczas, że ta nowa, jakby to ATH, które miało miejsce ostatnio, nie było ATH, bo jeżeli bierzemy realną siłę nabywczą dolara, to była ona chyba o $1000 mniejsza niż w 2021 roku. Zresztą od każdego ATH, według tej naszej definicji, spodziewamy się nawet gdyby było, to i tak się spodziewamy, że to nie będzie przekroczenie o parę dolarów, tylko to będzie znaczny zaskok. No więc ignorujemy tę wartość. Z tej tabeli tych 4 parametrów czasowych bierzemy pod uwagę tylko te, które się w tej chwili zapaliły na zielono. No i uwaga, zobaczcie, te wartości są do siebie podobne. Weźmiemy sobie z nich wartości średnie, to również się pojawia w tej chwili, co nam wyszło. I jeżeli dodamy do odpowiednich momentów właśnie te wartości średnie, to wychodzą nam określone daty. I tak, żeby przeprowadzić Was przez ten proces, weźmy na przykład wskaźnik ATL do ATH. Średnia odległość pomiędzy dołkiem a górką to jest 1065 dni.
Patrzymy, kiedy był ostatni dołek. Ostatni dołek był 21 dnia listopada 2022 roku. Dodajemy do tego 1065 i wychodzi nam 20 dzień października 2025 roku. Kiedy weźmiemy średnią odległość pomiędzy halvingiem a górką, to jest 537 dni. Wiemy, kiedy był halving, bo był 20 dnia kwietnia tego roku. Natomiast dodajemy 537 dni i uwaga, w innej metodzie liczenia wychodzi nam 9 dzień października 2025 roku. Odległość pomiędzy pierwszą a drugą prognozą to jest raptem 11 dni. Wiem, że już się tym cieszyliśmy, ale zobaczcie teraz to na liczbach, jak to faktycznie wygląda. No więc policzmy w takim razie, kiedy będzie dołek. Dołek możemy policzyć na 3 różne sposoby. 2 z nich opierają się o odległość pomiędzy ATH a ATL. Ta odległość wynosi średnio 370 dni, ale ponieważ wyliczyliśmy przed chwilą 2 daty ATH, no więc dodajemy do jednej daty i do drugiej właśnie tą wartość i wychodzą nam odpowiednio 25 dzień października 2026 i 13 dzień października 2026 roku. To są przewidywane dołki, natomiast mamy jeszcze ostatni sposób, no bo widzicie, że mamy taki wskaźnik czasowy, który mierzy nam, jaka występowała średnia odległość pomiędzy halvingiem a dołkiem, a datę halvingu znamy, jest to 907 dni, więc dodajemy do 20 dnia kwietnia tego roku 907 dni i wychodzi nam również 13 dzień października 2026 roku. I właśnie o tym mówiliśmy na prelekcji drugiego dnia, ja i Łukasz Wydra. Łukasz dodał jeszcze swoje obserwacje dotyczące tego, co się dzieje on-chain, no bo na on-chainie też się dzieją różne ciekawe rzeczy, no ale no nie ma z nami Łukasza, więc nie jesteśmy w stanie teraz o tym opowiedzieć. Natomiast tam również znajdują się pewne siły, które wskazują na nasze daty. Co jest przyczyną tego właśnie? Co jest przyczyną tego, że mamy tak silną i wyraźną cykliczność? Halving. Halving. To jest to, o czym mówiliśmy już nieraz. Nie ma czegoś takiego, ani tajfuny, ani złoto, ani akcje spółek giełdowych nie mają halvingu. Nigdy nie lekceważ halvingu, tak samo jak nigdy nie należy lekceważyć rozdrażnionej kobiety. To jest coś, co ma tak potężną siłę rażenia, jedno i drugie, że nie jesteśmy w stanie z tych cykli się uwolnić. I oczywiście dochodzi do zaburzeń, takich jak ETF-y, takie jak bany na kryptowalutach w Chinach, takie jak, nie wiem, spuszczenie gdzieś na rozpoczęcie wojny. To są zaburzenia, które sprawiają, że jakby te cykle są zaburzone, ale ja sobie wyobrażam, że to jest jak ze sprężyną, że jak się trzepnie w sprężynę, ona tam lata, I wraca. ale ostatecznie wraca do swojej pozycji. I tak myślę, że jest właśnie z Bitcoinem. Jaki wniosek z tego płynie, taki ostateczny? Bitcoin jest wybitnym przykładem porządku. Wbrew temu, co mówią w mediach, politycy, urzędnicy i bankierzy, którzy mówią, że no Bitcoin to jest właśnie nic, schemat Ponziego, czy jakiś wielki bałagan. Od Bitcoina możemy się uczyć systematyczności. No i właśnie o tym mówiliśmy na NBX-ie. Tak jak teraz o tym jeszcze rozmawiamy, to mam takie wrażenie, że może halving w sensie stricte to nie jest, ale rok mijający na ziemi też jest w pewien sposób taką cyklicznością, która wprowadza tak. w nas cykliczność. Nie, to tak. Zresztą mogę dać nawet taką historię starożytną. Słucham. No jak się czyta Księgę Rodzaju i jak Noe schodzi z arki, bez względu na to, czy traktujemy to jako wydarzenie prawdziwe, czy jako mit. Tutaj nie chcę w tej chwili wchodzić, bardzo chętnie wejdę, ale to pewnie nie w tym programie. To jest tam taki komentarz napisany, że już nigdy nie nastąpi potop i potwierdzeniem tego ma być cykliczność. Ma być to, że pory roku będą po sobie następowały. Taka ciekawostka. Właściwie mógłbym potraktować to jako fakt i może to będzie mój fakt właśnie. Fakt autentyczny. Tak, fakty autentyczne. Przychodzimy płynnie. Chyba 7 rozdział Księgi Rodzaju, jeżeli dobrze pamiętam, także można sobie o tym poczytać. Żydzi wierzyli, że potwierdzeniem tego, że świat będzie funkcjonował już według jakby normalnych zasad, są następujące po sobie pory roku i nigdy się nie zdarzy do końca świata nic takiego, że jakiejś pory by zabrakło. A jaki jest twój fakt, Kamil? No, ja mam taki fakt dotyczący ważki. Ważka, wiadomo, lata, duże oczy ważki. Tak. I ogólnie jest taka ciekawostka, że ważka jest najszybszym owadem na Ziemi. Potrafi latać z prędkością ponad 60 km na godzinę.
No nieźle, w sensie doświadczyłem tego. Zawsze jak się jeździło Goniła cię Ważka? za dzieciaka nad jezioro, jak nadlatowała ważka, to trzeba było się zanurzyć, żeby przetrwać. Mówili na to helikopter, nie? Tak, by się zbliżał helikopter. No, także takie fakty dzisiaj. Dobra. Moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobał ten odcinek, czy było dużo odgrzewanych kotletów, czy znaleźliście dla siebie coś ciekawego, a my widzimy się z niektórymi z Was w Doncaster. Właśnie wtedy, kiedy nagrywany będzie odtwarzany ten odcinek, będzie się kończyła konferencja w Doncaster. No i kolejna audycja Kwadrans z Kangą, wtorek 9:30. Coco Jumbo i do przodu, trzymajcie się. Hej. Hej. Good and clear. Ten klip, to brzmi jak ten. Head and shoulders. Pasta do... Head and shoulders. Head and shoulders. Pasta do... Good and clear. Dobra. 3, 4. Bum, 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 bum. Ram, param, pam, pam. Co już nie nagram tego. Wzrok, ostrość, laser eyes. Bum, 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 bum. Czekajcie, tylko jeszcze odpiszę.